Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji pokażę Wam 4 kroki, dzięki którym będziecie pisać dużo bardziej poprawnie po polsku. Polacy lubią mówić, że po polsku piszemy tak jak mówimy, tak jak słyszymy, ale to nie zawsze jest prawda. Jeśli zastosujecie te 4 kroki, to będziecie pisać po polsku dużo poprawniej. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego, po więcej lekcji wideo taka jak ta, zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. A teraz zaczynamy lekcję. Pierwszy krok dotyczy końcówek czasowników w drugiej osobie liczby pojedynczej. To znaczy końcówek formy ty w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym. Bo czasami piszemy szy, sz, a czasami piszemy si, czyli s z kreską. Kiedy piszemy szy, a kiedy si, wiem, że niektórzy z Was nie słyszą różnicy. To jest normalne, nie martwcie się. Dopiero po kilku latach nauki języka polskiego zaczniecie to słyszeć. No dobrze, kiedy piszemy si, to znaczy s z kreską? W czasie przeszłym. Zawsze w czasie przeszłym i tutaj zobaczcie kilka przykładów. Byłeś, byłaś, robiłeś, robiłaś, zrobiłeś, zrobiłaś, gotowałeś, gotowałaś. Tutaj zawsze piszemy si, czyli s z kreską, bo końcówki czasu przeszłego dla formy ty to zawsze łeś, łaś. Oprócz tego jest jeden wyjątek i to jest słowo jesteś. To nie jest słowo w czasie przeszłym, to jest słowo w czasie teraźniejszym. Tutaj piszemy też s z kreską na końcu. Jesteś. A w czasie teraźniejszym i w czasie przyszłym prostym, dokonanym piszemy sz. Na przykład robisz, gotujesz, sprzątasz, pracujesz, pójdziesz, zrobisz, posprzątasz. Tutaj zawsze na końcu mamy sz. I to jest pierwszy krok. Widziałam bardzo często te błędy, więc zapamiętajcie. Czas przeszły s z kreską i jeden wyjątek jesteś. Czas teraźniejszy i czas przyszły sz. A Ty masz problem z pisaniem po polsku? Jeśli tak, to zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie moje świetne nauczycielki nauczą Cię, jak dobrze pisać i mówić po polsku. Drugi krok, żeby lepiej pisać po polsku. Ten drugi krok dotyczy liter z kreską, to znaczy ci, ni, si i zi i dwuznaku dzi. Po tych literach często widziałam i, ale nie można po tych literach i po dwuznaku dzi pisać i. Nie ma takiej opcji.
Zobaczcie przykłady. Jest słowo miłość i chcemy komuś życzyć dużo miłości. Musimy dodać i. Co się dzieje? Tutaj dodajemy i, ale wtedy znika kreska nad C. I na końcu mamy tylko C i. Dużo miłości, bo C i zawsze czytamy jak ci. Drugi przykład. Słowo Białoruś. Chcemy napisać pozdrowienia z Białorusi. Wtedy też musimy dodać i. I co się dzieje? Tak, znika kreska nad S. Na końcu mamy po prostu S i. Tak samo jest w słowach, w których i jest zawsze. Na przykład w słowie dziękuję. Tutaj słyszymy dzi, ale nie piszemy kreski. I ma funkcję kreski. Na początku mamy po prostu d, z, i. Drugi przykład 30. Tutaj też nad c nie ma kreski. Słyszymy ci i piszemy c, i. Czyli po literach z kreską nigdy nie piszemy i. Jeśli tam jest i, to nie ma kreski. Ale tak naprawdę po tych literach nie piszemy też a, e, i, to już mówiłam, o, u, y, on, i, e. To są samogłoski i samogłosek nie piszemy po literach z kreską. Na przykład mamy słowo Poznań. Chcemy napisać jadę do Poznania. Musimy dodać a. I co się dzieje? Dodajemy a kreska zmienia się w i. Na końcu mamy n, i, a. Albo inne polskie miasto, Zamość. Mieszkam w Zamościu. Chcemy dodać u, ale nie możemy napisać c z kreską plus u. Co się dzieje? Kreska zmienia się w i, więc na końcu mamy c, i, u. Tak jest zawsze, kiedy chcecie napisać samogłoskę po literach z kreską. Jaki jest trzeci krok, żeby pisać lepiej po polsku? Nie pisać i po jeszcze innych literach i dwuznakach. Oto one. EU, Z z kropką, RZ, czy, czyli CZ, szy, czyli SZ i dż, czyli D i Z z kropką. Po tych literach nie piszemy i prawie nigdy. Są słowa, jest ich tak naprawdę kilka, gdzie po tych literach i dwuznakach piszemy i. Posłuchajcie kilku przykładów. Po eu piszemy i w słowie whiskacz. To jest takie slangowe słowo i oznacza whisky. Po z z kropką piszemy i w słowach gigolo albo reżim. Po czy, cz piszemy i w słowach chip albo chipsy, ale bardzo często te słowa zapisujemy po angielsku przez ch. Można zapisać je przez cz i to nie jest błąd. Po szy, sz piszemy i w słowach na przykład Shiva albo Hiroshima, a po dż, d i z z kropką piszemy i w słowach dżinsy, dżin, jeep albo dżihad. Jak widzicie, to bardzo często są
obce słowa. To nie są polskie słowa i jest ich naprawdę niedużo, więc lepiej zapamiętać, że nie piszemy i po tych literach i dwuznakach. Po RZ piszemy i w jednym słowie, ale nie czytamy wtedy RZ jak ży, ale jak R i Z. To słowo to mierzić. Nie jest ono bardzo często używane i jeśli coś mnie mierzi, to bardzo mnie irytuje, nawet wywołuje moją niechęć albo wstręt. Jak widzicie, słów, gdzie piszemy i po tych literach i dwuznakach jest bardzo mało, więc lepiej zapamiętać, że po nich i nie ma. A jeśli wydaje Wam się, że powinniście napisać i po tych literach i dwuznakach, to zwykle powinniście napisać Y, jak w słowach miły, życie, starzy, czysty, szybko, miażdżyć. I czwarty, ostatni krok, żeby pisać bardziej poprawnie po polsku. Są litery, po których nigdy, prawie nigdy nie piszemy Y. Te litery to K, G i L. Po literze K piszemy Y tylko w słowach kynolog, kynologia, kynologiczny. Co to jest kynologia? To jest nauka o psach, więc nieczęsto używamy tego słowa. Po G piszemy Y w słowach gyros albo androgynia. Po L Y piszemy tylko w słowie lajkra, ale czytamy je po angielsku. Dodam jeszcze jedną rzecz, która wynika z kroku numer 3 i z kroku numer 4. W kroku numer 3 mówiłam, że nigdy nie piszemy we, czyli plus i. A w kroku numer 4 mówiłam, że nigdy nie piszemy l plus y. Pamiętajcie o tym, kiedy zapisujecie formy czasu przeszłego liczby mnogiej. Na przykład byliśmy, byłyśmy, byliście, byłyście, byli, były. Tutaj zawsze jest i y. Widziałam bardzo często ten błąd i mój trik, żeby tego błędu nie robić, jest taki. L jest mniejszą literą niż więc towarzyszy jej mniejsza literka, literka i. A ma taki daszek u góry albo taką poprzeczkę. Więc jest literką większą, dlatego potrzebuje większej literki, a Y jest literą większą niż I. Może to pomoże Wam lepiej pisać po polsku. Zapamiętajcie li i ły. Podsumowanie. Oto 4 kroki, dzięki którym będziecie lepiej, poprawniej pisać po polsku. Krok pierwszy. W formach ty na końcu mamy albo szy, albo si. Pisz si, s z kreską w czasie przeszłym i w słowie jesteś. Pisz szy, s, z w formach czasu teraźniejszego, oprócz jesteś, i w formach czasu przyszłego, prostego, czyli dokonanego. Drugi krok. Po literach z kreską nie piszemy samogłosek. Jeśli musimy napisać samogłoskę, to kreska
zmienia się w i. Po literach i dwuznakach eł, z z kropką, rz, czy, cz, szy, sz i dż, d i z z kropką, nigdy, prawie nigdy nie piszemy i. Czwarty krok, po literach k, g, l, nigdy, prawie nigdy nie piszemy y. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, jeśli była praktyczna, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to też zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. Na przykład kurs Smalltalk po polsku, dzięki któremu będziecie czuć się swobodniej w rozmowach z Polakami. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Cześć!